Jest piątek, minął prawie tydzień, a to jest mój widok z okna. Jest dzisiaj dosyć spora pochmurność. Dlatego to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Tu jest urząd naszej dzielnicy. Już godzina szczytu powoli mija, bo korki są trochę mniejsze na moście. To, co tutaj widzicie, są to prywatne osiedla Filipińczyków. Te ulice są odcięte bramą od całej reszty ulic i na nie nie wejdzie żadna postronna osoba, ponieważ na wejściu stoi ochroniarz pod bronią. A tak gęsta zabudowa jest spowodowana wysokimi cenami ziemi w tej okolicy. Makati bowiem jest najbogatszą dzielnicą i najdroższą dzielnicą w Manili. No może za wyłączną BGC, ale o tym później. Natomiast tutaj widać zwykłą ulicę przebiegającą obok, gdzie mieszkają już zwykli obywatele. Te budynki, jak widzicie, mają troszkę już mniejszy standard, natomiast mimo wszystko jest to najbogatsza dzielnica w mieście. Tutaj także nagrałem, jak się prowadzi w Manili, jak wyglądają skrzyżowania. Na dobrą sprawę większość z nich nie posiada żadnych świateł ani przejść dla pieszych, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj mamy przykład wsuwania się autobusów w środek czteropasmowej drogi. A tam jest morze i Manila Bay. To jest rzeka Pasig, jedna z najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie. Natomiast tam mniej więcej jest Intramuros, stara część miasta, do której będę się udawał w sobotę. Także teraz pokażę wam moją drogę do pracy. Jakby ktoś się zastanawiał, ktoś się zastanawiał, jak wygląda wyjście na powietrze w Manili. To jest tak. Wychodzisz z takiego ładnego lobby, z fajnego klimatyzowanego budynku. I co się dzieje? Uderza cię fala powietrza wilgotności jakichś 150. Mega wilgotne powietrze. 30 stopni, coś koło tego. Tak się spaceruje, nie? Wyszedłem stąd. Cały dystrykt, gdzie ja mieszkam, nazywa się Century City Makati. I jest to ogólnie nowy, jakby to powiedzieć, nowy dystrykt planowany tutaj w mieście, rozbudowa nowych dzielnic, tak? Natomiast jak rozbudowa też może wyglądać w praktyce. To, co jest za mną, ten wieżowiec ma jakieś 50-60 pięter, który nigdy nie będzie ukończony, a przynajmniej nie będzie ukończony dosyć długo. To, co tu się dzieje i to, co ja się dowiedziałem od kumpla, to, że zwyczajnie ktoś zrobił tego inwestora kompletnie na zielono. Nie zabrali mu wszystkie środki na inwestycje w momencie, jak postawił już większość wieży, nie? Także no cóż, takie rzeczy się dzieją.
Po czym poznać, że jesteś w dobrej dzielnicy w Manili. Są chodniki. Po czym poznać, że jesteś w zajebistej dzielnicy w Manili. Są jeszcze światła i pasy drogowe. A ja idę tam. Dlaczego tam ci ludzie chodzili z parasolami? Chodzi o słońce. Tutaj bardzo źle się uznaje to, że masz spaloną skórę, bo to oznacza, że jesteś z niższej sfery, która musi pracować na fizoli albo pracować w polu czy gdzieś. Więc zwyczajnie chronią się przed słońcem. Tak to wygląda. Pozwoliłem sobie nie podkładać muzyki pod dzisiejszy film, żebyście mogli usłyszeć, jak brzmi prawdziwa Manila. Natomiast ja w tym czasie są straszne dziury w chodnikach w ogóle, jakby, znaczy w tych, których są z reguły są strasznie nieregularne i dziurawe. Dzisiaj jest mało ludzi na ulicy jeszcze, zdarza się gorzej. Natomiast no ja w tym czasie dotarłem już prawie do pracy. Skręcam tam. Natomiast jako, że nie ma przejścia dla pieszych, no to trzeba przechodzić na pałę. I to jest normalna procedura przejścia. Natomiast dzisiaj naprawdę nie ma ruchu. Dzisiaj się nic nie dzieje na ulicach. Czego jestem w sumie w szoku, bo w piątki miał być całkiem spory ruch, a nic się nie dzieje. Z reguły tutaj ulice stoją do tego stopnia, że jakby przechodzenie przez ulicę też nie jest straszne, bo zwyczajnie te auta stoją w korku, więc tak to wygląda, nie? No, tutaj mamy taki mały skwerek z food marketem. Natomiast ja jestem w pracy. Spróbuję jeszcze nagrać drogę powrotną za jakieś 8 godzin, jak będę wracał, i zobaczymy, jak to wygląda. Wow! Mamy godzinę 19:30. Tak wygląda ten sam plac 8 godzin później. Just do it in English, yeah? Yeah, we just finished work, coming back. Some my two buddies from work, Danilo, Gianmarco. Ciao guys! Yeah, so more or less coming back home through Poblacion a little bit, so we want to show you like the magical neon and lights area. Special environment of Manila, yeah, more or less. We will sponsor you. We will share your video. I mean, I am always plugging subtitles in English as well, so alright, then I want to go to here, in here, to the right. I don't know what's here exactly, but we're gonna figure it out. Gianmarco! Hi, handsome. Walking on the street, that's not good. No, więc mniej więcej
Czekaliśmy specjalnie trochę dłużej, żeby wyjść z pracy, żeby złapać wieczorny ruch koło godziny 19. Jest teraz 19:30, coś koło tego. Przywracamy do domu trochę bardziej naokoło i kręcimy prosto z Makati Poblacion. Yeah, exactly. What's up? Dzielnica imprez, prostytutek, pubów, barów. Halo! No, tak to wygląda. Serve sapere qual è la percentuale di diffusione qua. Sì, siamo volendo rischiato la morte. Dobra, chodzimy strasznie bez sensu. Ale to bez różnicy, to także pokażę wam trochę ulic tutaj dookoła. If you know how to get there. No, of course we don't. How to go. Ciężarówki to są tak zwane jeepneje. W skrócie to w latach 50. Tutaj byli Amerykanie robili z Filipin protektorat. Natomiast to, co po sobie zostawili po wyjeździe, to były właśnie te ciężarówki wojskowe, które Filipińczycy przerobili na takie miejscowe autobusiki. O tym zrobię jeszcze jakiś taki osobny film, bo to jest tego mnóstwo. Bardzo ładnie to wygląda i myślę, że to jest ciekawa rzecz do opowiedzenia. Da się oglądać. No ale to było w sumie tyle na dziś. Nie planuję jeszcze więcej kręcić. Możliwe, że wieczorem jeszcze wyskoczymy na meczek, bo gra akurat chyba Francja z Urugwajem. O, kotek. Jest mnóstwo bezdomnych kotów tutaj. Z tego co wiem, to w ten weekend ma przyjść jakiś tajfun, więc może być ciekawie. No. A ja jestem w domu. Także koniec psot. Tak Manila wygląda nocą. Finalnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że sorry ogólnie za to, że te filmy mogą czasem wyglądać lepiej czy gorzej. Składam je na telefonie. No i obiecane pozdrowienia dla Rozalki, mojej małej siostry. I Czarka, wszyscy wiedzą jakiego Czarka. And happy birthday for my boy Javier.
I had no chance to wish you a proper happy birthday before. So yeah, this is my time.